Lubię w bijatekach to, że twórcy przykładają wielką uwagę do teł, jak i postaci. Dawno temu, za czasów pierwszego Virtua Fighter, tła były prostą bitmapą, ale wraz z kolejnymi grami z tego gatunku, tła były coraz bardziej kolorowe i ciekawe. Któż nie pamięta słynnej polany z trawą smaganą wiatrem z Soul Edge'a, albo wielopoziomowych aren z Dead or Alive. Przez lata bijatyki były grami, które posiadały najładniejszą oprawę z prostego powodu. Cała moc konsoli szła w dwie postacie i tło. Bardzo często tych drugich nigdy nie mogliśmy zbyt dokładnie obejrzeć, bo były zawsze poza zasięgiem. Miały po prostu ładnie wyglądać z daleka. Dziś w ramach tego odcinka zerkniemy poza kadry z Tekken 8 i zobaczymy, jakich sztuczek Namco Bandai użyło, aby stworzyć te fantastyczne lokacje, w których przyjdzie nam toczyć walki. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to za kulisami gry Tekken 8. Zapraszam. Pierwszą lokacją, która mnie zainteresowała, jest arena. Duża lokacja z masą gapiów, którzy oglądają zmagania wojowników. Jest tutaj sporo ciekawostek, które podczas gry doskonale widać. Na przykład to, że tylko gapie z pierwszych rzędów są w pełnym 3D. Dalsze rzędy to animowane bitmapy. Przy czym pierwszy rząd bitmap zawsze jest obrócony przodem do kamery, jak trupy w Wolfensteinie. Co ciekawe, animacja niektórych bitmap jest dziwna i klatki zachodzą na siebie i to powoduje, że niektórzy z gapiów mają na przykład 4 ręce. Ciekawym pomysłem są ekrany smartfonów, którymi gapie nagrywają walkę. Otóż nie są one przypisane do konkretnych postaci czy bitmap, po prostu latają sobie w przestrzeni nad nimi. Nie jeśli chodzi o gapiów, są oni całkiem nieźle wykonani, choć wydaje się raczej, że to produkty z jakiegoś prostego generatora postaci, ale sprytne przemieszanie ich z postaciami płaskimi dało fajny efekt niesamowitego tłumu. Ekran, który pokazuje walkę, pokazuje dokładnie to, co widzi kamera. Zauważcie, że jeśli kamerą pokazuje tłum gapiów, ekran również to pokazuje. Jest to po prostu skopiowany obraz z kamery i wrzucony na płaski ekran. Druga lokacja to arena podziemna. Nie ma tutaj zbyt wiele do powiedzenia na temat tej miejscówki. To dosłownie skopiowana lokacja wcześniejsza, tylko pozbyto się tłumu gapiów i umieszczono tam kilkunastu żołnierzy z Tekken Force. Z ciekawostek można dodać, że jeśli oddalimy kamerę, zauważymy, że cała lokacja faktycznie jest stadionem umieszczonym w pustej przestrzeni. Kolejna miejscówka to ta najbardziej imponująca, Urban Square, który jak mniemam miało być klonem Times Square z Nowego Jorku. Ta obfituje w masę świetnych detali, na przykład lokacje w pobliżu mają wnętrza i nierzadko ludzi w środku zajętych swoimi sprawami. Oczywiście im dalej od terenu walki, tym detali mniej, choć na przykład sklep odzieżowy ma trójwymiarowe manekiny na wystawie. Ciekawe, bo tutaj już można było to ograć bitmapą. Aby osiągnąć wrażenie, że ulica ciągnie się daleko poza granicę samej areny, dorzucono kilka modeli w dalszej części lokacji i kilka budynków, choć już tutaj nie znajdziemy ludzi. Pokoje w budynkach natomiast są fajną sztuczką, która generuje niby wnętrze, ale tak naprawdę jest to ograne teksturą. Aby oddać gęstość miasta, w którym toczy się walka, bardzo często używa się modeli, które są zawieszone w powietrzu, aby wystawały ponad dachami budynków widzianych bliżej. Nie ma to znaczenia, że wiszą, nikt tego nie powinien oglądać, no poza wami i mną oczywiście. Pojazdy, które widzimy, czasami gdy przejeżdżają przez pobliską ulicę, mają kierowców, ale i w środku mają proste, wymodelowane wnętrza, choć najczęściej nie są one pokryte teksturą. No i wszędobylskie neony. Namco postarało się, aby wyglądało to legitnie i chylę czoła za kosmetyki Ewy Kowalskiej. Może robił to akurat jakiś Polak. Posąg Leroya Smitha ma wyrytą inskrypcję, którą teraz możemy dokładnie przeczytać, ale nie ma tu w tym nic super ciekawego. Z drugiej strony mamy posąg z pięścią, która też ma inskrypcję. Niestety nie jest ona już tak czytelna, ale może czegoś się tam ciekawego dopatrzycie. Druga wersja lokacji Urban Square oferuje innych gapiów na ulicy i trochę inne neony. Dodano krzaki, które poruszają się na wietrze, ale wygląda to dziwnie, bo cała reszta krzaczorów stoi w miejscu. Tutaj też możemy po raz pierwszy zobaczyć, jak wyglądają trójwymiarowe postacie dalszego planu. Zastosowano prosty zabieg, zmniejszając ilość poligonów do minimum. Dzięki temu mamy tutaj takie oto fajne straszydła, ale za to zaskakują fantastyczne modele gołębi. Ten, kto miał za zadanie w Namco zrobić gołębie, wykonał swoją robotę na 5 z plusem. Szanuję. Cała reszta to prosty recykling poprzedniej planszy z nieco innym oświetleniem. O!
I tyle. Yukushima to lokacja, która wygląda interesująco, ale wbrew pozorom nic się tutaj interesującego nie kryje. Wykonano to w prosty sposób, ponownie wrzucając drzewa lewitujące nad ziemią i ukrywając to za częścią na przykład pagórka. Jedynym ciekawym elementem są tutaj jelenie, które obserwują walkę. Warto też dodać, że ta lokacja korzysta z płaskich bitmap w postaci drzew. Ciekawe podejście, rodem jeszcze z lat 90. Colosseum of Fate to kolejna lokacja, która korzysta z połączenia ludków 3D z bitmapowymi, ale na uwagę zasługują tutaj fajne detale, jak płaskorzeźby, ornamenty, jak i same rzeźby, które znajdziemy w różnych miejscach lokacji. Niektóre z nich, jak ogromni kamienni wojownicy, wyglądają naprawdę kozacko. Rebel Hangar to według mnie trochę bezpłciowa miejscówka, choć możemy pooglądać trochę wojskowego żelastwa, jak samoloty i czołgi. Postacie, które coś tam spawają rękoma, ale i tak nigdy tego nie powinniście zobaczyć. Fallen Destiny to na pewno lokacja, która robi spore wrażenie. Ogromne sztormowe fale, które rzucają wrakiem statku, w tle szalejące tornada. No wygląda to epicko. Wodę w tej lokacji wykonano fantastycznie. Niestety nic więcej o tej lokacji powiedzieć już nie mogę. Descent into Subconscious to dziwna plansza z jakiegoś koszmaru. Wielka łapa próbuje wciągnąć bramę przez jakiś dziwny portal. Nad wszystkimi góruje wielki czerwony księżyc. Ten jest po prostu wielką, płaską bitmapą osadzoną dość blisko fighterów. Kolejna lokacja Sanctum to też niestety nic ciekawego. Podziemna nora nie odznacza się niczym interesującym. Into the Stratosphere to miejscówka, którą umieszczono w kosmosie. Ciekawym obiektem jest tutaj Ziemia, która faktycznie jest gigantyczną kulą 3D. Wszystkie lecące fragmenty skał są generowane zazwyczaj od spodu lokacji. I to tyle. Ortiz Farm to chyba jedna z najfajniejszych lokacji. Znajdziemy też tutaj kilka easter eggów. Ozdobą są oczywiście łażące alpaki i uliczni grajkowie. Lokacja zawiera też sporo ruin, no i wspomniane easter eggi. Wszystko powiązane jest z obcymi. Na początku mamy dziwne kręgi na ziemi. Wśród ruin walkę obserwuje obcy, który co chwilę chowa się za murek. Tutaj też znajdziemy latający spodek, który od czasu do czasu wyłania się w tle. Celebration on the Seine przenosi nas do Paryża, gdzie walka toczy się na luksusowym statku. Choć statek sprawia wrażenie, że płynie, to tak naprawdę stoi w miejscu, a przesuwa się jedynie tło dookoła niego. To prostsze rozwiązanie, a efekt w sumie ten sam. Lokacja jest wymodelowana tylko do pewnego momentu, od mostu do mostu. Jeśli walka toczyłaby się dłużej, statek po dopłynięciu do drugiego mostu po prostu się zatrzymuje, a w zasadzie wszystko wokoło się zatrzymuje. Odwiedzenie barki, która znajduje się na brzegu, pokaże nam ciekawe mordy siedzących tam ludzi. Niektórzy z nich mają wyjątkowo przystojne lica. Widok z góry wieży Eiffla pokazuje, jak sprytnie Namco ogarnęło lokację, tworząc tylko to, co gracz jest w stanie zobaczyć i nic poza to. Oczywiście poza wami i mną. W Tekken 9 będą musieli już dla nas zmienić taktykę. Niemniej, bardzo fajna miejscówka. Secluded Training Ground to świątynia, gdzie walkę obserwuje posąg Akumy. Na uwagę zasługują rzędy posągów. Na zewnątrz mamy dziwny posąg jakiejś postaci z kilkoma głowami. Dalekie budynki to świątynia, w której nic ciekawego się nie znajduje, choć i tak wykonano ją z przyzwoitą ilością detali. Ponownie tutaj księżyc, jak i otaczające go chmury to jedynie płaskie bitmapy. Kolejna miejscówka to Elegant Palace, bogata lokacja z kryształowymi żerandolami, sporą ilością bibelotów. Ładna, ale nie oferująca jednak nic ponad to, co widzimy. Przedostatnia lokacja to Midnight Siege, gdzie walczymy podczas trwającej dookoła wojny. Atakujący nas helikopter nie posiada w środku pilota. Ma to sens, bo i tak byśmy go w sumie nie widzieli, choć sam model helikoptera jest wykonany z dużą dbałością o detale. Również dalsze tło może się pochwalić sporą ilością detali. Mamy tutaj fabryki czy płonące domy. Ciekawa sprawa jest z żołnierzami, których widzimy w dalszym tle. Ich animacja została przycięta do kilku klatek na sekundę. Podczas walki nie zwrócimy na to uwagi, ale podejrzewam, że w tym miejscu nie można było zastosować bitmapowych ludków, więc zdecydowano się na model 3D, ale aby nie obciążały zbytnio systemu, bo ta lokacja jest naprawdę bogata i dużo się tam dzieje, animację po prostu mocno uproszczono. Ostatnią mapką jest Seaside Resort, ładna lokacja z plażą, z białym piaskiem i spokojnymi falami na pięknym niebieskim oceanie. Sama lokacja nie kryje niespodzianek, choć w jednym miejscu można zobaczyć pomykającego kraba. Fajnym smaczkiem jest to, że druga runda rozgrywa się przy zachodzie słońca, gdzie cienie się wydłużają. Bardzo ładny efekt.
I to tyle. Na koniec zostawiam was z takim moim bieda miksem z postaciami z Tekkena, aby obejrzeć ich z bardzo bliska i docenić, ile pracy włożono w detale postaci. Zwróćcie uwagę na przykład na włosy Ravena. Absolutne mistrzostwo. No i na sam koniec zostawiam do was pytanie. Czy chcielibyście więcej takich filmów o takiej tematyce? Planuję zrobić w taki sposób coś o Mortal Kombat 1, ale zależy mi oczywiście na waszym feedbacku, czy warto. Jeśli film ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.